W okolicach Hajnówki za najlepszy materiał na dranki do wyrobu sit uchodziła sosna o pniu bez sęków, która do samych gałęzi miała korę szorochowatą, czyli chropowatą. Do darcia drewna, czyli dzielenia go zgodnie z przebiegiem włókien, używano narzędzia zwanego półtownikiem lub dziracem. Przyłożone do szczapy ostrze półtownika pobijano drewnianą pałką, by weszła w drewno. Miarowy ruch ręki trzymającej trzonek półtownika sprawiał, że żeleźce dalej już samo zagłębiało się w drewno, odrywając drankę. Brzegi uzyskanej dranki zestrugiwano ośnikiem. Ośnikiem nadawano też osadzonej na kobylicy drance odpowiednią grubość. Dranki przeznaczone do gięcia na obręcze sit należało poddać procesowi folowania. Służyło do tego urządzenie nazywane folownią. Po folowaniu dranki suszono w okrągłych formach. Tak zwane płótna do sit wyplatano z cieniutkich lipowych dranek.
Zajmowały się tym kobiety, jednak surowiec przynosił i wstępnie przygotowywał mężczyzna, najczęściej mąż, który robił obręcze i osadzał w nich płótna. Dzielił on wilgotne lipowe drewno wzdłuż włókien na cienkie szczapki. Płaską drankę o grubości jednego słoja wygładzał, po czym wyznacznikiem oznaczał podział na równe pasma. Następnie kobieta przygotowywała dranki do wyplatania płótna. Nożykiem napuszczała końcówkę każdego pasma, po czym jedną z części brała w zęby, a drugą w palce lewej ręki i manipulując cały czas trzymanym w prawej ręce nożykiem, dzieliła pasmo na dwa cienkie, wąskie pasemka, wyczuciem palców stale sprawdzając ich grubość i przebieg włókien. Wyplatanie zaczynała od przygotowania pasemek stanowiących osnowę, którą następnie zakładało się na ramkę tkacką. Pasma stanowiące wątek przeciągano przez ziew w osnowie za pomocą bardzo długiej drewnianej igły, uzyskując strukturę splotu płóciennego. Łącząc wyplatanie płócien z innymi obowiązkami w gospodarstwie i w domu, kobieta potrafiła wykonać od 50 do 100 sztuk w ciągu 3 dni. Były one wykorzystywane do sit wyrabianych przez męża lub sprzedawane innym wytwórcom.
Stanisław Łukasiewicz nauczył się wyrabiania sit od ojca, a jego żona Felicja wyplatania płócien od matki. Podobno pierwszy we wsi Janowszczyzna zaczął robić sita Stanisław Januszkiewicz, jeszcze przed I wojną światową. Nauczył się od swojego kuma Aniszki, który przywiózł tę umiejętność ze służby w carskiej armii w Rosji. W okresie międzywojennym w Janowszczyźnie wyrobem sit trudniła się niemal cała wieś. Handlarze z Grodna i Lidy, którzy przyjeżdżali do wsi, skupowali w sezonie po 2–3 tysiące sztuk. Poza tym sita wożono na targi do Sokółki, Baranowicz i Grodna. Sprawny wytwórca wyrabiał około 40 sit dziennie. Po II wojnie światowej zbyt był mniejszy, ale sita nadal wyrabiano do połowy lat 70. XX wieku.